Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na kolejną aktualizację Project Pen, czyli projektu, w którym zużywam kolorówkę. Mamy w tym miesiącu kilka denek i całkiem fajny progres w niektórych produktach, więc jeżeli ekscytuje Was zużywanie, a nie tylko używanie, to zapraszam do oglądania. W poprzednim odcinku mieliśmy trochę rachunku sumienia, na szczęście w tym miesiącu nic, więc przechodzimy od razu do denek i do tego, co udało mi się zużyć. Po pierwsze, i to był pierwszy produkt, który zużyłam. Zaczyna się. To jest rozświetlacz Gloss z Glam Shopu, który miałam przełożony do tego opakowania. Możecie zobaczyć, że jest absolutnie puściutki. Tutaj z tym rozświetlaczem szło dosyć szybko, bo on ma taką bardzo miękką konsystencję, więc mogę oficjalnie powiedzieć, że gloss jest zużyty. Tu jest jego opakowanie. Ja po prostu miałam przełożone do innego, bo część tego zużywałam w ubiegłym wyzwaniu, w ubiegłym roku. Także zobaczcie, że już jest cały gloss zużyty. Możemy potraktować to jako już całkowicie zużyty produkt, także mamy fajny sukces. Kolejnym produktem, i to on był chyba pierwszy, jaki zużyłam, jest, słuchajcie, bronzer płynny z Vibo. Bardzo mi szybko z nim poszło, bo naprawdę było go niedużo, co bardzo mnie cieszy, bo ja go używam naprawdę często i tak dosyć organicznie. Zobaczcie, że w środku jest już wylizane wszystko, co się dało. Bardzo fajny bronzer. Jak on byłby w stałej ofercie, to bym Wam gorąco go polecała, bo naprawdę przyjemnie się nim pracowało i zużyło się, mówię, naprawdę tak naturalnie, bo zaczęłam, widzicie, od tego poziomu w wyzwaniu, więc tyle udało mi się tak naturalnie po prostu zużyć, jak sięgając po niego, a nie sięgałam po niego, wiecie, za każdym razem, tylko, wiecie, raz taki bronzer, ale jednak, no, lubiłam go, zdecydowanie. Zużyłam również puder sypki wygładzająco-matujący ze Stars. Zobaczcie, że jest już całkowicie puściutki. To było moim zdaniem tak w miarę do przewidzenia, że uda mi się ten puder zużyć, bo już nie było go dużo, a wiemy, że tutaj jak już jest w tej dolnej części puder, to on leci naprawdę szybko, więc udało mi się, ale to dosłownie z 2-3 dni temu go wyzerowałam, także bardzo się cieszę. Kolejny puder jest za mną i udało mi się również, słuchajcie, z tego się mega cieszę, udało mi się zużyć róż, jeden z tych stopni w pisaczku Berry M. Zobaczcie sobie, że jest tutaj już wydłubane wszystko, jest pusto. To był mój ulubiony kolor z tych wszystkich pisaczków. Został mi, słuchajcie, jeszcze jeden kolorek, ale mega się cieszę, że dołączył do grona zużytych, więc tutaj go mogę, że tak powiem, przełożyć. Fajnie, bo tych róży trochę tutaj mam, bo mam jeszcze pomadkę, mam jeszcze jeden ten róż, mam jeszcze róż ten z Flower Nose, więc cieszę się, że coś już z tych róży ubyło, no bo jednak będzie mi troszeczkę łatwiej i lżej. I słuchajcie, udało mi się zużyć jeszcze jedną rzecz, tak trochę poza projektem i w ogóle miałam ją do projektu wrzucić teraz, ale właśnie jak dzisiaj chciałam zrobić sobie zdjęcie po prostu tego, ile tego jest, okazało się, że tego jest naprawdę malutko i praktycznie ta sama końcówka, która była, ona była taka ułamana i nie byłabym w stanie malować nią, bo jakbym tylko dotknęła oka, to zaraz by ten kawałek ułamany odpadł, więc po prostu to, co mogłam, to użyłam po prostu dzisiaj sobie na linię wodną i praktycznie kredka jest zużyta. I jest to kredka automatyczna od Irene Eris, to jest w sumie moje kolejne zużyte opakowanie. Bardzo lubię te kredki i one mi się tak naprawdę naturalnie, organicznie zużywają. Także, no słuchajcie, fajnie, udało się gdzieś tam zużyć. Może mały uszczerbek był, no bo coś tam się ułamało, no ale zdarza się. Także mamy jeszcze tutaj niespodziankę denkową, czyli kredeczkę od Irene Eris. Przejdźmy w takim razie do aktualizacji pozostałych produktów. Tutaj w niektórych mam też naprawdę fajny progres, więc może po kolei zaczniemy sobie od bazy z Flower Nose. Prezentuje się ona na ten moment w ten sposób. Jak widzimy, tutaj już to zagłębienie, już ten brzeg jest coraz głębszy, więc fajnie. I tak jak się patrzy na to opakowanie z tej perspektywy, to wydaje mi się, że tak no już tam z połowę, bo to było aż dotąd, no nie? Z połowę tego słoiczka zostało zużyte. Idzie mi całkiem dobrze, bo to takie naturalne zużywanie. Natomiast no jest tej bazy sporo, bo jak ją wrzucałam do projektu, to no była prawie że pełna, użyta
kilkanaście razy, więc na spokojnie jeszcze na parę miesięcy mi starczy, ale idzie dobrze, jestem zadowolona z siebie. Następnie podkład upiększacz, tak się prezentuje jego aktualny poziom, możecie zobaczyć tutaj, więc wydaje mi się, jak patrzę na to, jak idzie ten progres, to myślę, że to jest już ostatni miesiąc tego produktu w projekcie. I miałam też takie momenty, że przez jakiś czas nie używałam tego podkładu, bo akurat nagrywałam, wiecie, jakiś tam inny materiał, albo potrzebowałam po prostu innego wykończenia, więc to też nie jest tak, że ja sięgam po niego non-stop, a w takich moich bardzo leciutkich, dziennych makijażach na szybko, to ja w ogóle nie używam podkładu, tylko troszkę korektora i lecę, więc to też nie jest tak, że go używam codziennie. Jakbym go używała codziennie, to kto wie, może już by praktycznie poszedł i był zużyty. No ale właśnie idzie mi tak naturalnie, organicznie i to mnie cieszy, że nie czuję takiego parcia, że muszę na siłę po prostu używać tylko i wyłącznie tego. Staram się tak, wiecie, nauczyć się wrzucać na luz ze zużywaniem, żeby okej, zużywać, ale no właśnie tak, żeby też mieć przyjemność z tego makijażu. Jak mam ochotę użyć czegoś innego, to sobie używam i fajnie jest znaleźć ten balans, bo ja go z początku projektu, jak zaczynałam 3 lata temu, to nie miałam absolutnie. Bardzo cisnęłam i to gdzieś tam, wiecie, się na głowie trochę odbija, bo no za bardzo człowiek się fiksuje. To jest bez sensu. To ma być jakby wyzwanie, a nie jakaś taka nowa obsesja. Przechodzimy dalej do korektora i tutaj też zużycie jest całkiem fajne, nawet nie wiem, czy nie jest jeszcze troszkę głębsze, natomiast ten korektor leżał przez pewien czas, więc nie widać do końca dokładnie, jakie jest zużycie, ale myślę, że mniej więcej tak się ono prezentuje teraz. Jak sobie zajrzę do środka, no to właśnie widać, że jest takie, wiecie, duże okienko tutaj, już takie pustawe i zostało tego korektora na dnie. Nie ma go dużo, ale on jest dosyć wydajny, więc jeszcze na spokojnie mi starczy. Raczej nie wyzeruję go w tym miesiącu, ale myślę, że w przyszłym, jak zostanie jakaś taka resztka i wiecie, czyszczenie brzeszków, no myślę, że z 2 miesiące i powinnam się z nim pożegnać. Mgiełka. Mgiełka prezentuje się w ten sposób. Tutaj mamy kolejne zaznaczenie. Także, tak powiedziałabym, regularnie schodzi. Wydawało mi się, że używałam jej całkiem sporo i często. Czasami też używałam sobie do moczenia pędzelka, żeby używać cieni na mokro, ale ona jest taka dosyć wydajna, nie trzeba też nie wiadomo ile jej psikać. I nic nie robimy na siłę, tak? Już sobie to ustaliliśmy. Ale pamiętamy, że ta mgiełka też ona była praktycznie nowa, jak ją wrzuciłam, więc też jeszcze na parę miesięcy mi starczy. Tak, 1, 2, 3 miesiące? No, tak mi się wydaje. Tak bym obstawiała, że jeszcze ze 3 miesiące spokojnie ją będę używać. Z produktów nieprogresowych to na pewno będzie kamuflaż, którego jeszcze nie używałam, bo przeznaczyłam go sobie na dalszą część tego wyzwania, więc on na razie leży, ale tylko daje znać, że jakby pamiętam o nim, że go sobie tam wrzuciłam. Jest tutaj też taka maskara do brwi. Jej używam sporadycznie. Zazwyczaj staram się koncentrować na kredce i na mydełku, ale czasami właśnie na jakieś takie szybkie, wiecie, wyjście. Jak nie chce mi się tam za długo dłubać przy tych brwiach, to biorę tylko to, lekko przyczesuję i elo. Także jakoś tak delikatnie używam, ale to nie jest takie, wiecie, cały czas regularne i tak dalej. No i maskara też nie będzie widać tutaj tego zużycia, ale ja już czuję, że jest tej maskary troszkę mniej. Jak ją tuszuję, te rzęsy, no to widzę, że one nie mają takiej objętości, że muszę troszkę tam mocniej się postarać, żeby wytuszować nią rzęsy. Dzisiaj, wiecie, malowałam w ten sposób i były takie naprawdę delikatnie pomalowane, więc brałam sobie od góry, żeby tej objętości sobie nabrały, więc już powoli wydaje mi się, że się kończy. Czy w tym miesiącu, czy w przyszłym? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że być może ten miesiąc będzie już jej ostatnim w tym wyzwaniu. Z takich produktów, które miały być zużywane w dalszej części wyzwania, jest również ten korektor z RMS Beauty, aczkolwiek czasami po niego sobie sięgam, bo lubię sobie po prostu wziąć pędzelek, o, takiej wielkości, tak sobie w nim cyk, cyk, cyk i wiecie, delikatnie wyrównać tylko koloryt tam, gdzie są jakieś niedoskonałości, jakieś lekkie zaczerwienienia i to jest bardzo często taki mój kosmetyk właśnie w takich makijażach na szybko, żeby tylko, wiecie, pojechać, nie wiem, na trening, na zakupy, gdzieś tam, jak
po prostu nie maluje się tak, wiecie, full. No to bardzo często sięgam po ten, szczególnie, że ma też taki troszkę lepszy jakby skład, więc tego używałam. W tym miesiącu faktycznie troszkę używałam. Nie wiem, czy będzie widać jakąś różnicę, jakiś progres. Tutaj wrzucę Wam oczywiście zdjęcia, więc porównamy sobie, czy faktycznie cokolwiek jest widoczne, ale no już w tym miesiącu sobie troszkę tego produktu używałam. Właśnie tak, żeby wiecie, nie non-stop to i nie non-stop to, tylko to, co akurat miałam ochotę. Natomiast nie używałam w ogóle w tym miesiącu tego produktu, czyli tej pomadki z Yves Saint Laurent, którą sobie przełożyłam do tego opakowania. Czasami jej używam jako różu, ale w tym miesiącu właśnie chciałam już zdenkować do końca tego pisaczka z Barry M, żeby on mi się tutaj już do końca, wiecie, wykorzystał i tego po prostu nie używałam wcale. No i nie używałam też wcale tego odcienia pisaczka, no bo mówiłam Wam, że chcę się skoncentrować na razie na tamtym w moim wyzwaniu Project Pen. Ten może będzie na jakąś taką dalszą część tego wyzwania, bo też nie chcę się przytłaczać zbyt dużą ilością. Także na razie koncentrować się będę, myślę, że właśnie na tym, no i na tym. I tutaj mi się wydaje, że progres jest całkiem fajnie widoczny, bo to jest bardzo delikatny produkt, ma delikatny kolor, więc tak można go nałożyć troszeczkę więcej, ale też ta konsystencja sprawia, że po prostu zużywa się go całkiem szybko. Zobaczcie, tak się prezentuje aktualnie jego postęp. To jest produkt, który mam w wyzwaniu. To nie jest produkt, który zużyję całkowicie, tylko w wyzwaniu, ponieważ mam go przełożonego częściowo do takiej paletki z różnymi kremowymi produktami, więc moim wyzwaniem na razie jest zużycie tego i wydaje mi się, że jest duża szansa, że gdzieś tam, wiecie, w przeciągu, no nie wiem, czy miesiąca, ale może 2, a może miesiąca, jak nie mam innych tych róży teraz. Kto wie, one idą naprawdę tak sprawnie, więc może być, że w tym miesiącu się zużyje, może być, że w następnym. Zobaczymy, ale już jestem blisko jakby wygrania tego wyzwania, także trzymajcie kciuki, może się uda i będę miała w końcu takie piękne opakowanko do czegoś. Kredeczka, słuchajcie, kredeczka delikatnie mi się uszczerbiła w jednym miejscu, ale i tak myślę, że będzie widać jej zużycie. Tak się prezentuje obecnie jej poziom. Tu widzimy tak z tej strony, że jest troszeczkę taka uszczerbiona. Całkiem spoko się je używa, ale myślę, że jednak wolę takie zwykłe kredki. Nie, że zwykłe, tylko że takie cieniutkie do brwi. Jakoś tak mi się przyjemniej nimi pracuje. Ale myślę, że ta jest zdecydowanie bardziej wydajna, bo jest po prostu troszeczkę większa i grubsza. No i też szybciej się uzupełnia nią te brwi. Czy w tym miesiącu już zużyję? Raczej nie. Tak jak patrzę na progres, to jeszcze troszkę mi jej zostanie. Odnośnie mydełka. Mówiłam Wam, że jak zbieram sobie to mydełko z góry, to kompletnie nie widać tego progresu no chociażby na zdjęciach porównawczych, no nie? Więc stwierdziłam, że będę sobie dłubała po prostu z jednej strony, no i stwierdziłam, że będę dłubała w środku, no bo przecież pępek to musi być w środku. No i zobaczcie. Teraz to widać, tak? Teraz to widać, że ja faktycznie to mydełko zużywam. Po prostu zaczęłam sobie, wiecie, wykopywać taką dziurkę. No i w końcu się okazało, że tyle mi się zużyło tego mydełka. Jak zobaczyłam tą dziurę, to czuję nadzieję, że się kiedyś to mydełko zużyje jednak, bo jego jest naprawdę sporo, ale no, ja jestem z tego bardzo zadowolona, z tego pępka. Może przejdziemy sobie do palety, bo ją tak zawsze zostawiam na koniec, a co to? A możemy sobie zacząć teraz od palety. Paletka i mój ostatni cień w tej paletce prezentuje się w ten sposób. Słuchajcie, jest całkiem spoczko. Powiem Wam, że nie używam tej palety często. Nie cisnę jej tak, że muszę za każdym razem, przy każdym makijażu jej użyć. To jest, powiedziałabym, dosłownie kilka użyć w miesiącu. Może kilkanaście raczej nie, raczej kilka. No i jest ten progres. Jeszcze tego cienia oczywiście troszkę mi tutaj zostało, ale tak jak stwierdziłam, nie cisnę. W tym roku nie chcę się koncentrować na cieniach, więc nie muszę się spieszyć, że tak powiem, z tym. Na pewno w tym roku zostanie zużyta i ją sobie oprawię po prostu tą paletkę w ramkę. Została mi jeszcze baza i parę produktów do ust i tutaj prezentuje się tak moja baza. Ja troszeczkę ją sobie wyczyściłam tutaj to opakowanie, żeby było trochę lepiej widać progres. Wyciągnęłam już stoper, żeby była w stanie jakkolwiek tej bazy użyć. Trochę mi ostatnio tak podśmiarduje. Mam wrażenie, że śmierdzi mocniej niż inne cienie w kremie. No, one ogólnie nie są jakieś pachnące te cienie, więc one mają jakiś taki swój charakterystyczny
lekki smrodek. No, ale na przykład ta też jest całkiem już taka wiekowa, a nie śmierdzi tak jak ta. Więc nie wiem, czy uda mi się ją zużyć do końca, bo jest bardziej charakterystyczny ten zapach. Boję się, że po prostu już jest zepsuta. Ta baza jest taka do przemyślenia, ale prawdopodobnie będzie declutter. Chyba jej nie zużyję do końca, bo mówię, ten zapach jest już taki troszkę taki, wiecie, coś tam czuć, że coś jest nie tak. Tutaj fajnie mi poszedł już błyszczyk od Ireny Eris. Nie wiem, czy kamera tutaj wyostrzy, ale on jest praktycznie pusty. Mogłabym go na upartego wrzucić do denka, ale wiecie co, jeszcze da się coś tutaj wydłubać tym aplikatorem. Zresztą on sam też jest brudny, też to można jeszcze wykorzystać. Ten błyszczyk już jest naprawdę bardzo gęsty, bo tu jest stoper wyciągnięty ze środka, bo już się nic nie nabierało i jest naprawdę pusty, ale jeszcze na tych brzegach tej gęstwiny trochę jest. A że to właśnie jest gęste, to nie trzeba tego nakładać dużo. Myślę, że to jest ostatni miesiąc tego błyszczyka w tym wyzwaniu, co bardzo mnie cieszy, bo ten kolor, ta formuła to nie do końca moja bajka. Mogę też się pochwalić całkiem fajnym progresem w szmince Han Luxury, bo no właśnie, ona już jest wykręcona na maksa. Widzimy, że już jest, że tak powiem, na płasko, a nawet więcej, bo już jest, że tak powiem, wydłubywana ze środka. I ona już jest jakby poniżej poziomu tego plasticzku, więc już jest wygrzebywana ze środka. Tam na pewno jeszcze tej pomadki jest całkiem sporo. Natomiast zastanawiam się, czy nie wyciągnę jej sobie właśnie do jakiegoś innego opakowania, czy nie będzie mi wygodniej ją zużywać, bo póki co tutaj sobie zmieszczę jeszcze paluch, żeby sobie doklepać na przykład na usta, ale jak będzie jeszcze głębiej to wszystko, no to bym musiała wtedy, wiecie, z paznokciem brudzić. No. Także na razie jeszcze zużywam paluchem po prostu ze środka, ale być może przełożę sobie do innego opakowania za jakiś czas. No i została mi jeszcze konturówka i błyszczyk. Jeżeli chodzi o błyszczyk, to jego poziom prezentuje się w ten sposób. Może sobie wezmę go właśnie do łazienki, żeby używać częściej. To jest w ogóle taki błyszczyk go-to dla mnie, że jak się gdzieś szykuję właśnie na jakiś taki, wiecie, wyjazd gdzieś ale taki, wiecie, szybki, ultra szybki makijaż, to właśnie, wiecie, korektor, jakaś tam brewka i ten błyszczyk do torebki, więc on często jest u mnie w torebce. Bardzo go lubię, więc idzie mi fajnie, ale tak, wiecie, na spokojnie, bez presji. No i została mi jeszcze konturówka, która dzisiaj sobie malowałam nią usta i kawaluntek mi się ułamał, więc wzięłam ten kawaluntek w palce i po prostu to, co się dało, to wykorzystałam. No i słuchajcie, zostało jej tyle. O tyle! Taki pierdek mi został do zużycia. No aż po prostu wstyd, że nie przycisnęłam jakoś mocniej, żeby było denko w tym miesiącu. Ale no słuchajcie, no myślę, że na pewno będzie to denko w przyszłym miesiącu, także zapowiada się, że kilka produktów się uda zużyć, więc fajnie, jest motywacja do działania. To myślę, że będzie jedną z pierwszych rzeczy, bo to jest po prostu śmiechu warte, że to jeszcze w ogóle istnieje. Jak widzicie, jest kilka rzeczy, które ma potencjał zostać denkiem w przyszłym miesiącu, także trzymajcie za mnie kciuki, a my przechodzimy sobie do kolejnej części, czyli no muszę sobie coś wybrać nowego do projektu za rzeczy, które zużyłam. Zużyłam bronzer, więc mogę sobie wziąć kolejny i ja pomyślałam, aby zużyć do końca bronzer z Glam Shopu, bronzer w kremie Zimna Oliwka. Tylko że ja, tak jak pamiętacie, miałam tutaj część, którą zużyłam i to było moje wyzwanie w ubiegłym roku, a resztę tego bronzera mam w takim czymś i to jest dokładnie ten tutaj na dole. Zobaczcie. I ja już go sobie wyciągnęłam do używania, jak tylko zużyłam sobie ten bronzer z Vibo i praktycznie ten bronzer był na płasko. Ja pokażę Wam zdjęcia, bo właśnie zrobiłam przed wzięciem go, stwierdziłam, że tak na wszelki wypadek. Zrobię zdjęcie, zobaczymy, czy coś się zużyje w tym miesiącu, czy nie. No i faktycznie on był tak praktycznie na równo tego opakowania, a teraz jest tak całkiem spoczko zagłębiony, także myślę, że właśnie będę zużywała sobie ten produkt. Zużyłam puder, więc możemy go zastąpić kolejnym, bo ja pudry używam po prostu bardzo namiętnie. I myślę, że będzie to ten ze Stars z kolekcji Blanket, taki prasowany puder. Coś innego, wiecie, taka wygodniejsza też forma do używania, może
wiecie, coś, wiecie, dla mnie odświeżającego, bo te sypkie ogólnie, wiecie, pudry sypkie są super, ale tak na co dzień trochę mnie czasami wkurza ich używanie, bo po prostu wszędzie jest jakiś syf, no nie? Że one gdzieś tam się sypną, gdzieś się ubrudzą i jest to trochę irytujące, więc może tak właśnie dla przyjemności pozużywam sobie ten blanket. Bardzo go lubię i może nie matuje dla mnie jakoś super długo, ale ładnie wygląda na mordce, także biorę sobie ten puder. Pomyślałam też o kredce, bo właśnie zużyłam tą kredkę, miałam zamiar ją wrzucić, więc tak z ciekawości spojrzałam sobie, ile mam tej samej kredki, ale brązowej. No i słuchajcie, tej brązowej jest tyle, o tyle, więc też naprawdę niedużo, więc pomyślałam sobie, że mogę w tym miesiącu ją sobie wrzucić do wyzwania, bo to jest naprawdę niedużo. Tak jak Wam mówiłam na początku wyzwania, nie chcę zużywać produktów do oczu, ale właśnie jak coś będzie mi się kończyć, będę miała jakąś końcówkę, coś mocno zużytego, to bardzo chętnie. Także myślę, że ta kredka jest dobrym pomysłem. I słuchajcie, zużyłam również rozświetlacz, ale nie wiem, czy chciałabym, wiecie, brać coś tak typowo do zużywania, jeżeli chodzi o rozświetlacz, więc pomyślałam, że wezmę sobie coś na wyzwanie. I mam tutaj paletkę Viva i tutaj rozświetlacz częściowo w opakowaniu, bo znowuż częściowo mam przełożony chyba też do tej samej paletki z różami i rozświetlaczami kremowymi, więc pomyślałam, aby po prostu skoncentrować się na tym, co jest w tym opakowaniu, czyli po prostu wrzucam sobie ten rozświetlacz na wyzwanie, zużyć po prostu to, co jest w tym opakowaniu. Myślę, że będzie to spoko, niezbyt przytłaczające dla mnie do zużywania, ale jednak coś, wiecie, coś jednak będzie zużywane. I wiecie co? Może jeszcze bym konturówkę jakąś sobie wybrała, tylko tu muszę coś pomyśleć, którą, bo tą zużyję naprawdę szybko. Także mogę od razu wziąć sobie coś, żeby było już w zapasie do zużywania. Także dajcie mi chwilkę, niech pomyślę, co to będzie. Ok, przejrzałam sobie moje konturówki i wybiorę sobie parawkę, również z Glam Shopu, ponieważ mam bardzo podobny odcień też z jakiejś tam innej firmy, więc wiecie, po co mi dwa takie same, czy prawie że trzy, bo patrzyłam też inne kolory, to mam kilka takich naprawdę podobnych i prezentuje się on w ten sposób. To jest taki delikatny, zgaszony róż, nudziako róż, coś takiego, więc wydaje mi się, że będzie ona bardzo uniwersalna. Jeżeli chodzi o ilość, to tak się ona prezentuje. Całkiem sporo, ale wiecie, dla mnie konturówki to żadne wyzwanie. Myślę, że będzie fajnie wyglądać ta konturówka z tym błyszczykiem. Także wrzucam sobie jeszcze tą konturówkę parawka i wydaje mi się, że jak na razie to tyle. Tak patrzyłam sobie te moje konturówki, to jest tam jeszcze więcej, które chętnie bym zużyła, bo jakoś tak mi się trochę dublują kolory, w sensie nie mam dwóch tych samych z tej samej firmy, tylko że te kolory właśnie się tak porówna, to są bardzo do siebie podobne, więc koncentruję się dalej na tych konturówkach, chętnie się tak, wiecie, troszeczkę ograniczę je ilościowo. Także moi drodzy, tak się prezentuje mój progres w tym miesiącu, moje denka, moje aktualizacje, moje nowości. Dajcie mi znać, jak idzie Wam zużywanie, co Waszym zdaniem zużyję jako pierwsze teraz w tym miesiącu. Trzymajcie za mnie kciuki, ja będę trzymać dla Was, a jak potrzebujecie więcej wsparcia, to zachęcam do zaglądania na naszą grupę Project Pen Polska. Jak lubicie tą tematykę filmów, zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku i w sekcji komentarzy. Trzymajcie się, do następnego, pa pa!